Izrael i Hamas po niedzielnych atakach zamierzają dalej przestrzegać zawieszenia broni. Ukraina nie otrzyma na razie amerykańskich pocisków Tomahawk. Ukraińska armia nadal nie jest w stanie odpowiedzieć na rosyjskie ataki na jej ośrodki szkoleniowe. Donald Trump ma planować spotkanie z Kim Jong-unem. W największych amerykańskich miastach odbyły się protesty przeciwko autorytaryzmowi prezydenta. Portugalski parlament przyjął ustawę zakazującą zakrywania twarzy ze względów religijnych. Poniedziałek 20 października to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Izrael i Hamas zadeklarowały, że będą działać na rzecz utrzymania zawartego niedawno porozumienia pokojowego. W niedzielę Izrael przeprowadził serię nalotów na południową część strefy Gazy, oskarżając palestyńską organizację o łamanie warunków zawieszenia broni. W niedzielne popołudnie siły obronne Izraela poinformowały, że będą dokonywać ataków powietrznych wymierzonych w infrastrukturę należącą do palestyńskiej organizacji. Bombardowania zostały przeprowadzone w południowej części strefy Gazy. Dziennik The Times of Israel przekazał, że na celowniku izraelskiego lotnictwa znalazło się łącznie 20 celów. Chodzi głównie o budynki oraz podziemne tunele. Izraelczycy oskarżyli Palestyńczyków o łamanie warunków wprowadzonego 10 października zawieszenia broni. Przynajmniej 3-krotnie bojownicy Hamasu mieli zaatakować izraelskich żołnierzy, którzy stacjonują obecnie na linii wycofania ustalonej w czasie negocjacji pokojowych. Władze w Tel Awiwie zdecydowały się nie tylko zbombardować część palestyńskiej enklawy, ale także zawiesić możliwość dostarczania do niej pomocy humanitarnej. Hamas twierdzi, że jego militarne skrzydło nie zaatakowało sił obronnych Izraela w rejonie miasta Rafah. Zdaniem islamskiego ruchu oporu strona izraelska szuka jedynie pretekstu do wznowienia działań militarnych przeciwko strefie Gazy. Kilka godzin po nalotach obie strony zadeklarowały, że zamierzają dalej przestrzegać pierwszej części umowy pokojowej. Izraelska armia ma powrócić do jego egzekwowania po wyraźnym poleceniu ze strony rządu Benjamina Netanjahu. Ukraina przynajmniej na razie nie otrzyma od Stanów Zjednoczonych rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk. W piątek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał w Waszyngtonie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem. Wizyta ukraińskiej głowy państwa odbyła się dzień po telefonicznej rozmowie Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Prezydent USA wezwał Zełenskiego do zawarcia pokoju z Rosją i zakończenia wojny trwającej od lutego 2022 roku. Zdaniem Trumpa obie strony konfliktu powinny zatrzymać się tam, gdzie są i następnie ogłosić swoje zwycięstwo. Zełenski twierdzi, że wszystko zależy od Putina, który swoimi działaniami ma uniemożliwić zawarcie pokoju. Najtrudniejsze dla Ukrainy i Rosji ma być osiągnięcie porozumienia dotyczącego podziału ukraińskich terytoriów. Jednym z tematów rozmów w Białym Domu była kwestia przekazania Ukrainie rakiet Tomahawk. Ukraińcy od dawna zabiegają o dostarczenie im pocisków dalekiego zasięgu, a sprawa miała być omawiana przed tygodniem w trakcie 2 rozmów telefonicznych Trumpa z Zełenskim. Prezydent Stanów Zjednoczonych przynajmniej na razie nie zamierza jednak przekazać Tomahawków siłom zbrojnym Ukrainy. W jego opinii Ameryka sama potrzebuje tej broni, a ponadto z racji swojej siły rażenia może ona doprowadzić do dalszej eskalacji wojny. Ukraiński prezydent, komentując spotkanie w Waszyngtonie, podkreślił, że w sprawie Tomahawków jest realistą. Zełenski obecnie uważa za swój priorytet doprowadzenie do zawieszenia broni. Ukraińskie wojsko nie jest nadal w stanie odpowiedzieć na prowadzone przez Rosję ataki na jego obozy szkoleniowe. Dowództwo sił zbrojnych Ukrainy jest od dawna krytykowane za nienależytą ochronę rekrutów, informuje portal Kyiv Independent. Ostatni z rosyjskich ataków rakietowych został przeprowadzony 16 października. Ukraińska armia nie podała dokładnej liczby ofiar, ale za pośrednictwem mediów złożyła kondolencje ich rodzinom. Do podobnych uderzeń doszło we wrześniu w obwodzie czernichowskim oraz w lipcu w Kropownickim w środkowej Ukrainie. W przypadku ataku na drugi z poligonów śmierć poniosło kilkunastu zagranicznych ochotników. Największa z masakr miała z kolei miejsce na początku wojny, gdy w centrum szkoleniowym w obwodzie lwowskim zginęło 60 osób. Za każdym razem dowództwo sił zbrojnych Ukrainy deklaruje, że udoskonala protokoły bezpieczeństwa. Według rozmówców Kyiv Independent w rzeczywistości wśród generałów zakorzeniona jest wciąż radziecka kultura, dlatego nie chcą oni brać odpowiedzialności za ofiary śmiertelne podobnych ataków. Ośrodki szkoleniowe ukraińskiej armii powinny być objęte ochroną ze strony obrony powietrznej, ale wciąż nie stworzono odpowiedniego systemu. Krytycy głównodowodzącego sił zbrojnych Ukrainy generała Oleksandra Syrskiego uważają, że powinien on zostać przesłuchany w sprawie swoich zaniedbań. Zdaniem posła prezydenckiej partii Sługa Narodu Rusłana Gorbenki szkolenia powinny odbywać się co najmniej 300 km od frontu. Obecnie ukraińskie wojsko nadal korzysta ze swoich ośrodków zlokalizowanych w pobliżu granicy z Rosją. Część ekspertów opowiada się z kolei za opracowaniem strategicznego programu budowy infrastruktury podziemnej. Stworzenie nowych poligonów wymagałaby czasu oraz dużych nakładów finansowych.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma planować spotkanie z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Miałoby do niego dojść w najbliższych tygodniach. Telewizja CNN twierdzi, że kwestia ta była omawiana przez Trumpa w sierpniu tego roku. Spotkał się on wówczas w Waszyngtonie z prezydentem Korei Południowej Lee Jae-myungiem, deklarując chęć odbycia rozmowy z Kimem jeszcze przed końcem bieżącego roku. Na razie administracja Białego Domu nie rozpoczęła przygotowań logistycznych do organizacji takiego wydarzenia. Zaplecze amerykańskiej głowy państwa w tej chwili planuje jej spotkanie z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingem. Zainteresowany rozmowami z Trumpem ma być także sam Kim. Przywódca Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej powiedział w ubiegłym miesiącu, że ma dobre wspomnienia z ostatniego szczytu. Jego zdaniem Korea Północna i USA mogą współpracować, jeśli Amerykanie zrezygnują z obsesji na punkcie denuklearyzacji i zechcą dążyć do pokojowego współistnienia. Do pierwszego w historii spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej doszło w czerwcu 2018 roku w Singapurze. Trump spotkał się z Kimem także 9 miesięcy później w wietnamskim Hanoi. W największych miastach Stanów Zjednoczonych odbyły się protesty przeciwko autorytaryzmowi prezydenta Donalda Trumpa. Partia republikańska określiła je mianem wieców nienawiści wobec Ameryki. Największe antyprezydenckie manifestacje odbyły się w Waszyngtonie, Los Angeles, Nowym Jorku, Bostonie, Atlancie czy Chicago. Ich uczestnicy zebrali się pod hasłem Żadnych Królów, a także nieśli ze sobą transparenty podkreślające ich sprzeciw wobec faszyzmu. Krytycy Trumpa zarzucają mu autorytarne zapędy oraz wspieranie ekstremistów mających popychać kraj do wojny domowej. Nie podoba im się również zaostrzanie prawa imigracyjnego, w tym odebranie możliwości otrzymania obywatelstwa przez cudzoziemców urodzonych na amerykańskim terytorium. Protestujący zapowiedzieli, że będą dalej wychodzić na ulice, żeby bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych i sprzeciwiać się rozmieszczaniu oddziałów Gwardii Narodowej w miastach. Demonstracje organizowane przez zwolenników Partii Demokratycznej skrytykowali politycy Partii Republikańskiej. W ich opinii manifestacje powinny odbywać się pod hasłem nienawiści do Ameryki. Cytowani przez stację CNN konserwatywni politycy nazwali protestujących m.in. terrorystycznym skrzydłem Partii Demokratycznej, zwolennikami Hamasu czy opłaconymi demonstrantami. Prokurator generalna USA Pam Bondi zasugerowała, że identyczne transparenty pojawiające się na manifestacjach przeciwko Trumpowi mogą być dowodem na nielegalne finansowanie Antify. Portugalski parlament przyjął ustawę zakazującą zasłaniania twarzy ze względów religijnych i płciowych. Propozycja została przygotowana przez zyskującą na popularności nacjonalistyczną partię Chega. Projekt ustawy został przegłosowany przez nacjonalistów, centroprawicową partię socjaldemokratyczną oraz inicjatywę liberalną. Zakłada on, że kobiety nie będą mogły zasłaniać twarzy w miejscach publicznych, tłumacząc się względami religijnymi czy przynależnością do płci żeńskiej. W tym kontekście najważniejsze dla ustawodawców było zakazanie używania burki, czyli islamskiego stroju całkowicie zakrywającego ciało. Lider nacjonalistów André Ventura chce wymusić na obcokrajowcach mieszkających w Portugalii szacunek dla miejscowych wartości, a także przeciwdziałać przymuszaniu kobiet do zasłaniania się ze względów religijnych. Lewica uznała jego propozycję za podsycanie nienawiści do muzułmańskiej społeczności. Za nieprzestrzeganie zakazu będzie grozić kara grzywny. W przypadku zaniedbania będzie to od 200 do nawet 2000 euro. Osoby umyślnie zakrywające swoją twarz będą narażały się na kary od 400 do 4000 euro. Wyjątkiem będą przypadki nakryć noszonych ze względów zdrowotnych czy zawodowych. Ponadto zakaz nie będzie obowiązywał w samych miejscach kultu religijnego, ambasadach i konsulatach oraz na pokładzie samolotów. Teraz ustawą zajmą się Komisje Parlamentarne Praw Konstytucyjnych, Praw Wolności i Gwarancji, która może jeszcze zmienić jej treść. O dalszych losach przepisów zadecyduje prezydent Marcelo Rebelo de Sousa, mogący zawetować ustawę albo przekazać ją do analizy Trybunałowi Konstytucyjnemu. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.